i około 8 miesięcy temu zaczynałem uczenie języka polskiego. 8 Ja, miesięcy. tak, i dla mnie najważniejsze, żeby nauczyć się innego języka, jest obsesja. To jak wygląda taka twoja codzienna rutyna z nauką polskiego? Co ty robisz? Więc Na czym muszą się skupić i co mają te osoby robić codziennie, żeby osiągnąć taki poziom jak ty? Kochani, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy z osobami, które nauczyły się polskiego z powodzeniem. I dzisiaj mam dla was specjalnego gościa. Powiem wam, że jestem sam bardzo ciekawy, bo rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrywania. Teo, który jest Urugwajczykiem, Teo jest pierwszym Urugwajczykiem, którego znam, który mówi po polsku. Siema Teo. siema, jak się masz? Dobrze, Teo, powiedz mi na początku, dlaczego polski? Dlaczego polski? Więc ja zawsze myślałem, że nie chcę mieszkać w Urugwaju przez całe życie i około 8 miesięcy temu zaczynałem uczenie języka polskiego. 8 miesięcy. Bo rodzice mojego dziadka byli z Polski i dlatego mam polski paszport. I ja myślałem, dlaczego nie w Polsce? Jest bardzo czysty, bardzo bezpieczny i myślę, że będzie mieć dużo pracy, możliwości i tak. Okej, Dlatego. czyli powód jest jasny przez twoje korzenie, no ale co, w 8 miesięcy od zera? Tak się nauczyłeś aż do takiego poziomu? Tak zaczynałem Wow. Duolingo, ale to nie było dobry pomysł, bo nic nie się nauczyłem. Ja wiedziałem dopełniać nasz darnik i ja myślałem, co to jest. I to jest, kiedy zaczynałem z Polką nauczycielką i było dobra zaleta dla mnie, bo ona bardzo dobrze mówiła po hiszpańsku i ona bardzo mi pomagała. Ona już nie jest nauczycielka, więc teraz mam inna nauczycielka, która nie mówi po hiszpańsku, mówi tylko po polsku i to było dla mnie bardzo pomagające, bo teraz muszę tylko mówić po polsku i poprawiałem z nią bardzo dobrze. Wow, stary. Mega. Ale Fajnie, wiesz, nigdy nie byłem w Polsce, jeszcze nie. czyli masz polskie korzenie, mówisz dobra, być może chciałbyś się przeprowadzić do Polski, zaczynasz uczyć się polskiego i właśnie jak zaczynałeś? Bo mówisz, że z nauczycielką, Duolingo i jak ten polski na początku? Duolingo nie było dobry pomysł, ale też bardzo słucham podcastów i dla mnie najważniejsze, żeby nauczyć się innego języka, jest obsesja. Ja zawsze, kiedy mam wolny czas, staram się słuchać podcastów po polsku lub rozmawiać z ludźmi i tak dalej. To jest dla mnie najważniejszy, najlepszy sposób, żeby nauczyć się. No a jak właśnie na początku zaczynałeś uczyć się polskiego, to ten polski nie odstraszył cię jakoś, bo dużo osób mówi, że jest taki trudny polski. Jak to było u ciebie? I też, kiedy rozmawiam z przyjaciółmi i ja odpowiem, ja mówię, że mówię po polsku, oni mi nie wierzą, dlaczego mówisz po polsku. Jest trochę dziwne, bo ja nie znam Urugwajczykiem, który mówi po polsku. I tutaj jest trudne, jak szukać ludzi, żeby ćwiczyć mój polski, wiesz, bo nie mam z kim rozmawiać. Ty masz polskie korzenie, tak? Twój pradziadek był Polakiem, Tak. ale w twojej rodzinie ktoś, my mówimy pielęgnować, tak? Czy ktoś pielęgnował te wasze polskie korzenie, czy ty jesteś właśnie pierwszą osobą, która się Jestem tak pierwszy. zainteresowała Polską? Jesteś pierwszy. I co twoja rodzina na to? Nie wiem, moja mama nie chce, że ja wyjadę od Urugwaju do Polski, bo będę daleko, ale tak myślę, że żeby mieć dobrze życie, muszę przyjechać. To jak wygląda taka twoja codzienna rutyna z nauką polskiego? Co ty robisz? Więc zawsze, kiedy wstaję rano, kiedy jem śniadanie,
słucham podcastów lub muzykę po polsku i też kiedy jedzie samochodem na uniwersytet, też słucham podcastów i później, kiedy wracam do domu, rozmawiam z moimi przyjaciółmi, bo ja mam dużo przyjaciół z Polski i oni uczą się języka hiszpańskiego i ja pomagam im z hiszpańskim i oni mi pomagają z polskim. I później, kiedy wracam do domu od pracy, bo ja pracuję na siłowni i jestem trenerem, kiedy wracam do domu, uczę się gramatyka w nocy, bo nie lubię tego, ale wiem, że potrzebuję tego się nauczyć. Wow, wow, niesamowite. A co słuchasz? Jakie podcasty, jakie filmy możesz polecić? Oczywiście, że twoje podcasty było Och, dla mnie bardzo oczywiście. na początku, bo na początku nic nie rozumiałem, ale myślę, że jest ważne słuchać. Nie ma znaczenia, jeśli nie rozumiesz, bo jeśli słuchasz dużo, z czasem będziesz rozumieć. I też, nie wiem, jest jeden podcast w Spotify, który nazywa się Easy Polish. Dla mnie nie jest easy, ale teraz rozumiem prawie wszystko. Bo dużo osób często mówi, ja wiem, że tak nie jest, moim zdaniem, myślę, że ty też, że to nie jest kwestia talentu, tak? Że ty nie masz jakiegoś specjalnego talentu do języków, tylko na przykład stosujesz odpowiednie metody, tak? Odpowiednie metody i tak dalej. Jak ty to widzisz i czy mówisz też w jakichś innych językach, czy tylko hiszpański i polski? Też mówię po angielsku i później chciałbym nauczyć się języka rosyjskiego, bo bardzo mi się podoba, jak brzmi i myślę, że jest trochę podobny z polskim może być i myślę, że będzie nie tak trudny, jak było polski, bo ja zaczynałem od zero. I jeśli mówię po polsku, myślę, że rosyjski będzie trochę łatwiejszy. Na pewno, na pewno, na pewno. Stary, jeśli mówisz, że polski był dla ciebie trudny i nauczyłeś się go w 8 miesięcy, to rosyjskiego my mówimy z palcem w nosie, z palcem w nosie, z palcem w nosie się nauczysz w 4. Nie? Najtrudniejsze będzie gramatykę, bo ma inny alfabet i to może być trochę trudne. Ogarniesz to, ogarniesz to. Jestem pewien, że to ogarniesz. A jak to się stało? Bo mówiłeś, że masz polskich kolegów. Tak, tak. Gdzie poznałeś polskich kolegów? Mam aplikację, która nazywa się HelloTalk, w którym ty możesz rozmawiać z ludźmi na świecie i poznałem im tam, bo oni chcą nauczyć się języka hiszpańskiego i ja chcę nauczyć się polskiego i pomaga mi. Nie potrzeba dużo, nie macie wymówek, jak to teraz oglądacie, się uczycie polskiego. Macie tutaj, się mówi blueprint, tak? Copy-paste, copy-wklej, hello talk, nagrywanie się, słuchanie, mówienie z native speakerami i można tak szybko nauczyć się. Tak, I zawsze można jest tak możliwe. Jeśli chcesz rozmawiać po innego języka, ty możesz. Technologia jest możliwa. Jakie jest twoje ulubione polskie słowo? To trudne pytanie. Może być... A teraz nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest słowo, które nie ma tłumaczenia po hiszpańsku. No. Jest jak nostalgia, ale po polsku. Nie wiem. Nie, to nostalgia też. Nie, ale jest słowo, które nie pamiętam imię, że jest jak, kiedy czujesz się, jak gdybyś był w domu, ale nie jesteś w domu. Ja widziałem tego na internecie, ale nie pamiętam. Kiedy czujesz się, jak gdybyś był w domu, ale nie jesteś w domu. Tak. Nie wiem. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach odpowiedź. Nie wiem teraz. Nie wiem teraz, co to za słowo. Teraz mi nie przychodzi do głowy. Teraz mnie zabije. Tak, będziemy szukać. Kto pierwszy w
komentarzu napisze, to dostanie ode mnie lajka. Teo, na koniec, jakbyś miał podsumować to, co mówiłeś w takiej pigułce. W pigułce my mówimy, nie? In the pill. W pigułce. Dla osób, które tak jak ty chcą zacząć uczyć się polskiego i dojść do takiego poziomu jak ty. To nie musi być w 8 miesięcy, niech będzie w 18. Niech będzie w 18. Ale co jest właśnie takie najważniejszego? Na czym muszą się skupić i co mają te osoby robić codziennie, żeby osiągnąć taki poziom jak ty? Najważniejsze jest nie zrezygnować, bo będzie trudny. Oczywiście, bo hiszpański i polski są inaczej, nie są podobne i na początku nikt nie będzie zrozumieć i musisz iść prosto. Ja polecam, jeśli możesz, mieć zajęcie z nauczycielem, bo będzie łatwiejsze i będziesz nauczyć się szybciej, ale jeśli nie możesz, szukać dużo podcastów, też czytać, pisać, robić jak ćwiczyć, tłumaczyć słowy i tak dalej, ale najważniejsze jest nie zrezygnować i iść prosto. Nie zrezygnować, nie poddawać się i konsekwencja, dyscyplina. Jeśli wy uczycie się polskiego, to zostawcie suba na tym kanale, a jeśli chcecie wesprzeć mój projekt, to mam też Patreona dla osób, które uczą się polskiego jako obcego. Patreon Polish with Kamil. Wpadajcie, znajdziecie tam ekstra materiały, ekstra podcasty i tak dalej. Dzięki ci bardzo, Teo. Bardzo ci subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, kiedy będę w Polsce. I do zobaczenia. Cześć.